Witajcie! Tym razem zabiorę Was na wycieczkę w miejsca, które mają wyjątkowy urok latem. Na pierwszy rzut oka niektóre z nich mogą sprawiać wrażenie, że wcale nie znajdują się w Szwecji. Myślę, że gdybym zapytał przypadkowe osoby, które nigdy nie były w tym kraju o to, gdzie znajdują się te miejsca, prawdopodobnie nie wskazałyby Szwecji. Tym razem w planie wycieczki znalazło się 5 miejsc do zwiedzenia. Aby je zobaczyć, musieliśmy zrobić pętlę wokół Sztokholmu, to jedynie 320 km, i pojechać jeszcze 60 km na południe od stolicy. Jak widać, pogoda dopisała. Wiatr czasami utrudniał filmowanie dronem, a nawet zabrał go na chwilę. Po obejrzeniu tego, co zarejestrował, myślę, że warto było podjąć ryzyko, by sfilmować co nieco. W sumie to mieliśmy szczęście z tą pogodą, gdyż następnego dnia lało jak z cebra. Ale dosyć już tego wstępu. Tym razem zacznę opowieść z podróży nieco przekornie, czyli od ostatniej lokalizacji, tej blisko Sztokholmu. Pojechaliśmy na skaliste wybrzeże do Nynäshamn. Jest to kilkunastotysięczne miasto portowe nad Morzem Bałtyckim, które obsługuje ruch promowy do Polski i z powrotem. Nie o mieście będzie mowa, a o największej atrakcji turystycznej, jaką jest skaliste wybrzeże, które zachwyca swoją formą. Droga do punktów widokowych prowadzi wąską szosą i wije się wśród skał i drzew, które z daleka przypominają te rosnące na południu Europy, chociaż to tylko moje skojarzenie. Po drodze mieliśmy spacerowiczów, którym mocno dokuczały muszki. Było ich naprawdę dużo. Bliskość lasu, odpowiednia wilgotność to idealne dla tych stworzeń środowisko, co pewnie nie jest dziwne. Jednak przechodzący tam ludzie ewidentnie byli tym faktem zaskoczeni. Dobrze mi mówić, bo sam siedziałem w samochodzie. Samo patrzenie na to, jak odganiają się od tych insektów, powoduje swędzenie skóry. Po kilku minutach powolnej jazdy udało nam się zająć fajną miejscówkę, więc szybko zaparkowałem i poszliśmy na skałki. Bywa, że droga kończy się tuż przed celem i okazuje się, że wybrało się złą ścieżkę. Niestety, tym razem był to mój wybór, więc mogę mieć pretensje tylko do siebie. Musieliśmy pójść trochę dalej, dużo dalej. Wdrapaliśmy się na skałki w miejscu, gdzie wydawało się, że nie ma zbyt wielu ludzi. Warto było się powspinać troszeczkę, gdyż widoki całkowicie zrekompensowały trud wspinaczki. Sami zobaczcie. Przyznacie, że w tym jest trochę egzotyki, której nie spodziewalibyście się w Skandynawii. Ona naprawdę potrafi zachwycić. Niedaleko nas siedzieli rodacy. Wyraźnie byli niezadowoleni faktem, że ktoś inny usiadł 20 metrów od nich. Słyszeliśmy nawet komentarze, że takie latanie i filmowanie powinno być zabronione. Mówili to tak głośno, że słyszeli to pewnie wszyscy w promieniu 100 metrów. No cóż, niektórzy lubią oglądać filmy i podziwiać ujęcia z lotu ptaka. Przeszkadza im jednak, kiedy realizacja tych zdjęć odbywa się w ich sąsiedztwie.
Przyznam, że nie złamałem żadnych zasad dotyczących bezpiecznego latania dronem i nie mam sobie nic do zarzucenia. Nie filmowałem odpoczywających tam ludzi, a jedynie morze i otaczającą nas naturę, zachowując przy tym odpowiedni dystans. A może w tym przypadku chodziło tylko o nasze polskie marudzenie? Popatrzmy jeszcze chwilę na te widoki, zanim ruszymy w podróż do świętego miejsca pochówku wikingów. Byliśmy tu kilka lat temu i nawet powstał o tym film, ale teraz poszliśmy szlakiem, który jakimś sposobem wtedy ominęliśmy. Okolice Anundshög obfitują w groby, kurhany i wraki statków, choć te ostatnie to jedynie symbolika. Te wielkie kamienie ułożone są na wzór dawnych łodzi. Nie wiadomo, czy głęboko pod nimi nie znajdują się szczątki statków. Można jedynie mieć nadzieję, że tak jest. Największy kopiec Anundshögen ma 9 metrów wysokości i 64 metry średnicy. Został zbudowany między 500 a 1050 rokiem. Tak się zastanawiam, ile osób pracowało przy budowie tego największego kurhanu Szwecji. Jakimi narzędziami posługiwano się wtedy i w jaki sposób udało im się ustawić te wszystkie głazy. Niektóre z nich ważą 2 tony. W sumie to nie wiadomo, kto tu jest pochowany, ale jest pewne, że były to bardzo ważne osoby. Może nawet kilku królów? Kształt zwykłego grobu nie mówi nic o tym, kto tam leży. Kobiety i mężczyzn chowano zarówno w kurhanach, jak i w pochówkach kamiennych. Zostawiano tam tak zwane prezenty nagrobne, takie jak biżuteria, sprzączki do ubrań, ogólnie mówiąc rzeczy osobiste. Trochę jedzenia na podróż do podziemi Walhali uzupełniało zwykłą zawartość grobowca. Anundshög to cały kompleks turystyczno-historyczny, w którym znajduje się recepcja, zaplecze z WC, kawiarnia i oczywiście bezpłatny parking. Są tu tablice informacyjne przybliżające życie i zwyczaje oraz sposób pochówku wikingów. Miejsce to może i wygląda jak park, jednak należy pamiętać, że jest to przede wszystkim cmentarz. Pozostaje nam jeszcze znaleźć trawiasty, magiczny labirynt, który znajduje się gdzieś w lesie około 1,5 km od parkingu. Brak drogowskazu i mapy nie ułatwia znalezienia tej atrakcji, ale to dobrze, bo takie małe wyzwania to dobra zabawa, przynajmniej dla mnie. No i jesteśmy. Czy to naprawdę to? Spodziewałem się całkiem czegoś innego. No cóż, jaka magia, taki labirynt. Przyznam, że jesteśmy trochę zawiedzeni. No cóż, nie pozostaje nam nic innego jak jechać dalej. Na naszej drodze jest Westeros, czyli miasto rowerów. Tu również byliśmy kilka lat temu, ale nie zobaczyliśmy wszystkiego. Wtedy podczas zwiedzania zaczął mocno padać deszcz, który nas dobrze zmoczył. Teraz chcemy nadrobić i zobaczyć nabrzeże oraz miejsce wypoczynku mieszkańców tego 120-tysięcznego miasta. Zaparkowaliśmy bardzo blisko promenady i niemal od razu trafiliśmy na jedną z atrakcji. Widać, że dziewczyny mają dużą wprawę w tym sporcie. Ja bym też spróbował, ale jakoś nie wziąłem pianki, a w wypożyczonej nie będę pływał. Idąc dalej widać parking dla kamperów i przystań dla łodzi. Przed nami Mälaren, trzecie co do wielkości jezioro w Szwecji. Jak jest duże? Jest całkiem spore, bo jedynie 10 razy większe niż Śniardwy.
Jeszcze kilka ujęć i ruszamy w dalszą drogę. Niedaleko znajduje się zamek z wielkim ogrodem. Tu zatrzymamy się nieco dłużej. Przyznacie, że ten zielony tunel robi wrażenie. Nam się bardzo spodobał. O historii zamku nie będę opowiadał. Mam w zanadrzu coś ciekawszego. Od dawna wiadomo, że zamek nawiedza kilka duchów. Mówi się, że jednym z nawiedzających duchów jest garbaty nadworny błazen Anders Luxemburg, który od czasu do czasu chodzi sobie po zamku. Był jednym z ostatnich, którzy widzieli żywego króla Karola XII. Ich wspólna historia zaczyna się od podróży Karola XII, który wracając do Sztokholmu z Norwegii zatrzymał się w Molhammar. Anders zabrał ze sobą konia Karola i objął służbę na zamku w Ängsö. To ten zamek. Pewnej nocy coś spłoszyło konia w stajni. Usłyszeli to stajenni, którzy otworzyli bramę. Przerażony koń ruszył galopem prosto na ścianę. To była jego ostatnia gonitwa. Biedny padł na miejscu. Ale zaraz, przecież to nie koń chodzi po zamku, tylko jego były opiekun. To chyba kara, ale nie jestem pewny. Na zamku pojawiają się również inne duchy. Między innymi można zobaczyć kobiecą postać przechadzającą się od sali królewskiej do wielkiej sali balowej. Dzieje się to zawsze o tej samej porze, dokładnie o godzinie 20. Są świadkowie, którzy twierdzą, że Britta Bott w dalszym ciągu przechadza się salami zamku. Według legendy była bardzo podłą osobą. Podobno przeżyła 2 mężczyzn, których doprowadziła do przedwczesnej śmierci. Historia jej końca zaczyna się pewnej wigilijnej nocy. Wtedy to Britta poprosiła pokojówkę, aby obudziła ją wcześniej, by mogła zdążyć na świąteczną loterię. Kiedy się obudziła, wyjrzała przez okno i zauważyła, że w kościele Ängsö, który znajduje się obok zamku, świeci się światło. Pomyślała, że pokojówka zapomniała ją obudzić i pospieszyła do kościoła, myśląc, że loteria bożonarodzeniowa już się rozpoczęła. Kiedy otworzyła drzwi do kościoła, spotkała bandę szkieletów odprawiających mszę w kościele. Zaatakowały ją 2 zjawy. Prawdopodobnie jej zmarli mężowie. Jeden rzucił tarczą, którą trafił w nakrycie głowy Britty, a drugi rzucił dużym kamieniem, który jednak nie doszedł celu. Kobieta doznała szoku i zemdlała, a 3 dni później udała się w zaświaty. Tarcza jest nadal w kościele, a kamień zwany krwistym tkwi w murze cmentarza. Kawałek zerwanego materiału z nakrycia głowy wisi na ołtarzu w kościele, ale tego niestety nie zobaczymy, gdyż kościół jest zamknięty. Współczesne badania historyczne pokazują, że pani Britta Bott była tylko raz zamężna. Podejrzewa się, że niektóre epizody z życia byłej gospodyni domowej Elsy mogą pokrywać się z opowieściami o jej pani. Okazuje się, że to ona była 3-krotnie zamężna i przeżyła wszystkich 3 mężów. Jednak jak to wszystko zbierze się w całość, to ten wątek wyklucza, że gospodyni jest bohaterką legendy. Trzecim duchem, który gości w zamku Ängsö, jest duch psa. Jego obecność obwieszcza zgrzyt rozchodzący się po podłodze wielkiej jadalni i salonu. Owym duchem jest Cotillion, pies wdowy po Adolfie Ludwigu Piperze. Ewa Sophie von Fersen mieszkała na zamku Löfstadt. Podczas jednej z wizyt w zamku Ängsö
Psina zmarła u stóp swojej ukochanej, jak głosi francuski napis na nagrobku psa. To nie jedyne atrakcje. Kilka metrów od kościoła znajduje się stary budynek muzeum. Wstęp do tego skansenu nie ma ustalonej opłaty. Można tu wejść za darmo albo uiścić dobrowolny datek na poczet funkcjonowania tej instytucji. Można to zrobić za pomocą aplikacji w telefonie. Tu używa się Swish. Zanim wejdziemy do środka budynku, zwróćcie uwagę, że nie ma on fundamentów. Osadzony jest na betonowych stopach. To rozwiązanie było kiedyś bardzo popularne. Spytacie, dlaczego tak kiedyś budowano? No to teraz trochę historii. Dawniej domy wznoszono na płaskich kamieniach, które ustawiano w każdym rogu budynku. Przestrzeń między kamieniami początkowo wypełniano niskim nasypem, który miał uszczelniać przed zimnem i przeciągami. Później wał ziemny zastąpiono luźnymi lub murowanymi kamieniami. Takie rozwiązanie pozwalało na uniknięcie gnicia belek konstrukcyjnych. Czy to rozwiązanie się sprawdzało? No tak. Przykładów na solidność wykonania takich domów widziałem już wiele. Były wśród nich domy mające niemal 300 lat. Wchodząc do muzeum, witani jesteśmy uśmiechem miłego pana. Wchodzimy do pierwszej izby, w której ustawiono starą łódź rybacką. Tu zapaleńcy wędkarstwa znajdą wiele informacji odnośnie starych metod połowu na jeziorze. Poznają również, jakie ryby występują w łowiskach w promieniu 100 kilometrów. Teren zamku to część rezerwatu przyrody. Z tego też powodu w skansenie nie mogło zabraknąć wątków przyrodniczych. Wszelkie ptactwo, bogaty wachlarz motyli, mniejsze i większe zwierzęta mieszkające w rezerwacie to zwierzęta, którym poświęcono uwagę w tym miejscu. Jest tu również kącik pasieczny z kilkoma akcesoriami z dawnych lat. Jakbym miał wymieniać, co tu jest, film musiałby trwać 2 razy dłużej. Przejdźmy na piętro. Tematyka wystaw nawiązuje do elementów życia ówczesnych ludzi. Możemy zobaczyć tu namiastkę kuchni ze starymi patelniami, dawną stolarnię, warsztat tkacki, akcesoria strażackie oraz kilka wystaw tematycznych, nawiązujących zarówno do historii tego miejsca, jak i przyrody otaczającej teren zamku. Zresztą sami zobaczcie. Wspomniałem wcześniej o tutejszej przyrodzie. Widzieliście już zielony tunel prowadzący do parku zamkowego. Są takie 2. Tego dnia, w tym drugim, ustawiono rzędy krzeseł dla gości weselnych. Idąc parkiem, zauważyliśmy pomarańczowe kartki z pytaniami. To quiz dla młodych. Polega on na tym, że para znajduje rozwieszone wzdłuż parkowej ścieżki pytania, na które musi odpowiedzieć w towarzystwie zaproszonych gości albo jedynie przy świadkach. Choć to drugie rozwiązanie jest pewnie mniej zabawne. Droga rozwieszonych pytań prowadzi prosto do kościoła. To droga prawdy i ostatecznej decyzji. Czy wziąć ślub, czy może jednak nie. Ot, cała zabawa. Co myślicie o takim pomyśle? Trochę zboczyłem z tematu. Mówiłem o przyrodzie. Natura tu jest bardzo hojna. Wielkie drzewa, łopianowy las i wielkie jelenie, które znienacka wyskakują z gęstwiny, tworzą tu idealny klimat do odpoczynku. Jedyne, co może zakłócić harmonię bujnej przyrody, to jej dewastacja.
I tu przechodzimy do małych szkodników dewastujących drzewa w parku. Oto próbka tego, co potrafią. W tych pustych pniach żyją również bardzo rzadkie chronione chrząszcze muszlowe. W sumie spytacie, po co o nich mówię? Chrząszcz to przecież zwykły żuk. Niby tak, ale w tym przypadku ciekawe jest to, że w lecie samce tego chrząszcza rozprzestrzeniają wokół siebie zapach moreli i śliwki, wabiąc tym samym samice. To taki naturalny feromon lub jak to woli perfumy rozkoszy. Zrobiło się już trochę późno, a przed nami jeszcze 96 km do ostatniej atrakcji w tym dniu. W XIII wieku położono podwaliny pod Imperium Inków. Krzyżowcy podbili Konstantynopol, a Marco Polo wyruszył do Chin. To także punkt wyjścia dla historii zamku Stura Sundby. Historia zamku rozpoczęła się od prostej twierdzy obronnej, strategicznie położonej nad Hjälmaresund, której fundamenty można jeszcze zobaczyć w przylegającym do zamku dębowym parku. Wiemy na przykład, że twierdza została zdobyta w 1364 roku przez Alberta z Mecklenburgii, który walczył z Magnusem Erikssonem, aby zostać królem Szwecji. W XV wieku stara twierdza została opuszczona, a w miejscu dzisiejszego zamku wzniesiono nową. Nowy zamek został ukończony w połowie XVI wieku i nosił nazwę Sundby House. W tym czasie należał do wpływowej rodziny Spare, która miała go posiadać przez ponad 3 stulecia. Gałąź tej rodziny wymarła na początku XIX wieku, a wkrótce potem zamek i jego majątek został zakupiony przez hrabiego Karla de Geera. Jego żona Urlika była rozczarowana starym zamkiem. Jak wiele kobiet w tym wieku czytała powieści Sir Waltera Scotta o szlachetnym rycerzu Ivanhoe i podobnie powiedziała mężowi stanowczo: chcę romantyczny średniowieczny zamek nad brzegiem Hjälmaren. Na szczęście hrabia de Geer był jednym z najbogatszych ludzi w Szwecji i można przypuszczać, że bardzo kochał swoją żonę, bo postanowił coś z tym zrobić. Rysunki Sundby House zostały wkrótce wysłane za Morze Północne do architekta Petera Fredrika Robinsona. Rysunki zostały zwrócone w stylu neogotyckim. W skrócie, w ten sposób stara, renesansowa twierdza została przekształcona w wielki baśniowy zamek. Zrealizowanie planów zlecono mistrzowi budowniczemu Abrahamowi Nestromowi, co miało trwać 16 lat. Zamek został ukończony w 1848 roku i obecnie szczyci się 4 dużymi wieżami symbolizującymi pory roku, 12 mniejszymi wieżyczkami oznaczającymi miesiące, 52 pokojami, czyli tygodniami, i 365 oknami, po jednym na każdy dzień w kalendarzu. Skąd to znamy? Stura Sundby do dziś pozostaje zamieszkałym zamkiem. Mieszka tam rodzina Klingspor, która jest właścicielem majątku od 1888 roku. Z tego, co czytałem, wnętrza zamku zostały zmodernizowane, zachowując styl architektury epoki. W pokojach gościnnych nie zmieniono wiele. Dyskretnie dobudowano nowoczesne łazienki. Jak wspomniałem wcześniej, posiadłość jest własnością prywatną i niestety nie ma możliwości wejścia do zamku. Jednak jest on na tyle ciekawy, że warto choćby zobaczyć go z zewnątrz. Czas na podróż do domu.
Ta wycieczka okazała się bardzo owocna zarówno w miłe wspomnienia, jak i obszerny materiał, z którego powstało to wideo. W Szwecji jest wiele wspaniałych miejsc do odwiedzenia. Warto więc zaplanować sobie wcześniej podróż, sprawdzając dostępność miejsc, do których chcecie pojechać, chyba że podróżujecie bez planu. Przyznam, że dość często tak robię. Być może na moim kanale znajdziecie kilka inspiracji na podróże po tym pięknym kraju. Zresztą jest tam o wiele więcej niż same podróże po Szwecji. Gorąco namawiam do odwiedzenia i zapoznania się z kanałem Kolory Szwecji. Nadszedł czas, by się pożegnać. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Będę wdzięczny za komentarze pod filmem i zapraszam do subskrybowania kanału, by nie przegapić kolejnych filmów. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia.